Dzień dobry moi mili, z tej strony Adam Chodorowski ze sklepu modelarskiego tankmodels.pl. Dzisiaj ponownie wzbijamy się w powietrze, będziemy sobie latać. Arma Hobby, polska firma wydająca modele samolotów w skali 1,72 i 1,48. Zaprezentowała, wprowadziła do sprzedaży, a tym samym ja wprowadziłem do sprzedaży do sklepu nowy model, a raczej bym powiedział, wprowadziła nową wersję P-39, tym razem w wersji zwiadowczej, rekonesansowej. I powiem Wam, że ten model mnie dość mocno zainteresował w porównaniu do poprzednich. Tak prezentuje się Artbox. Zestaw zawiera elementy plastikowe, elementy 3D, kalkomanie oraz maski. Ale zanim przejdziemy do tego, co znajduje się w środku pod numerem 758, warto przypomnieć trochę, co to jest w ogóle ten P-39. Te samoloty weszły do służby w lotnictwie Stanów Zjednoczonych w lutym 1941 roku i znalazły się wówczas na wyposażeniu 30. grupy pościgowej, 31. dokładnie. A w chwili wybuchu wojny z Japonią były na wyposażeniu 5 grup pościgowej: 8., 31., 36., 52. i 53. Następnie wyposażono w nie dalsze jednostki i z 36. wyposażonych w P-39 po wybuchu wojny 24 samoloty wysłano do walki na południowo-zachodnim Pacyfiku, na Alaskę, Hawaje i do Panamy. Pierwsze walki Air Cobry stoczyły 30 kwietnia 1942 roku. Pierwsze zwycięstwo na Air Cobrach czy też Aira Cobrach odniesiono 23 września 1942 roku, kiedy to dwaj piloci 8. grupy pościgowej zestrzelili wspólnie japoński samolot myśliwski Zero. Podczas pierwszych 18 miesięcy wojny na Pacyfiku P-39 i P-40 były jedynymi samolotami myśliwskimi USA zbudowanymi, zdolnymi do nawiązania walki z samolotami japońskimi. Na Pacyfiku w tym czasie wykorzystano je nawet jako myśliwce przechwytujące, do czego w ogóle nie były przystosowane. Nie były między innymi w stanie przechwycić japońskich bombowców latających na pułapie powyżej 7600 metrów. Nie były też w stanie sprostać w walce kołowej japońskim myśliwcom Zero. Cechowały się jednak dużą odpornością na uszkodzenia w walce, a ich broń z łatwością mogła zniszczyć lekkie myśliwce japońskie. No oczywiście tutaj mówimy o samolotach, które również Arma wydała, znaczy dokładnie jeden wydała na chwilę obecnie. Mówię tutaj o Ki-43, który był tak naprawdę papierowym myśliwcem, bardzo lekkim, ale bardzo zwrotnym. No oczywiście Zero tak samo spokojnie były niszczone. Jeżeli chodzi o Ki-84, no to wiadomo, nie te lata. Oprócz walk na południowo-zachodnim Pacyfiku, amerykańskie Air Cobry walczyły też nad Afryką Północną, Europą i Bliskim Wschodzie oraz, uwaga, Dalekim Wschodzie. Ja najbardziej jestem zainteresowany na przykład lotnictwem, jeżeli chodzi o wojnę na Pacyfiku, jak i również w Azji. Od tego zaczynałem właśnie swoją przygodę i powiem Wam, że sklejałem swego czasu Aira Cobrę, czy też Air Cobrę. Ja przynajmniej pamiętam, że kupowałem Air Cobrę. Nie pamiętam jakiej firmy, ale w każdym razie była to bardzo fajnie wykonana Air Cobra, a bardzo fajnie polega na tym, że miała drzwiczki z dostępem do silnika. Oczywiście drzwi do kabiny były również otwierane i dla mnie było to wielkie wow wtedy. I wiem, że tam były właśnie też czerwone gwiazdy, czyli wersja sowiecka,
ale mnie to gucio obchodziło. Najważniejsze dla mnie była właśnie ta Air Cobra, czy też Aira Cobra wojsk amerykańskich, na lotnictwa amerykańskiego na Pacyfiku, bo byłem zakręcony jak słoik z dżemem wtedy, w ogóle do dzisiaj powiem wam, jeżeli chodzi o wojnę na Pacyfiku. Niesamowite książeczki czytałem i tak dalej, i tak dalej. No i teraz jeszcze coś tutaj o samym P-39. Że te samoloty, posłuchajcie, w misjach pod koniec tutaj 1942 roku nad Francją ponosiły niestety, ale bardzo ciężkie straty w walkach z samolotami niemieckimi i zostały szybko przezbrojone jednostki Spitfire'em Mark 5B. Natomiast w walkach nad Afryką Północną lotnictwo amerykańskie używało P-39 do ataków na cele naziemne z małych wysokości, gdzie podczas tych misji były osłaniane przez P-40 oraz Spitfire. No nie dziwię się, dość potężne działko miały w śmigle, jak i również można było ciężkie karabiny zamontować w gondolach pod skrzydłami. Zresztą tu widzimy właśnie. No i uwaga, w czasie tych misji P-39 miały najwyższy współczynnik strat w porównaniu z innymi typami samolotów. Najwięcej P-39 w lotnictwie USA, bo aż 2100 egzemplarzy znajdowało się w użyciu na początku 1944 roku, ale potem już szybko zastępowano je innymi typami. I ostatnie P-39 używano w walkach w sierpniu 1944 roku, a potem już przeszły jako samoloty treningowe i do szkolenia nowych pilotów. Użytkownikiem chyba największym i bardzo sobie chwalili Aira Cobrę byli piloci sowieccy. Ja pamiętam, że czytałem kilka książeczek właśnie poświęconych bitwie na Pacyfiku, że właśnie tam nawet na ilustracjach były Aira Cobry niszczące magazyny właśnie w Azji, jak i również na wyspach opanowanych przez Japończyków. Bardzo fajne ilustracje, ale to były czasy, kiedy nie było jeszcze internetu i nie można było zdobyć takich informacji, jak to w tej chwili jest to możliwe. No a teraz myślę, że najwyższa pora zajrzeć do pudełka. Tak się prezentuje Artbox. Następnie no mamy oczywiście tutaj ostrzeżenia z drugiej strony. To mamy informacje ponownie, co znajdziemy w środku. A na odwrocie tutaj Arma Hobby dała nam 3 warianty malowania. I posłuchajcie, ten srebrny, ta srebrna Cobra, jest to Cobra z 4 Dywizjonu Rozpoznawczego 6 Armii Powietrznej, uwaga, stacjonującej w Puerto Rico, październik 1943 rok. Mam nadzieję, że wiecie, gdzie leży Puerto Rico. Drugie malowanie jest to wersja Q. Pierwsza i druga wersja, no to są wersje P-39Q z 80, posłuchajcie, 2 Dywizjonu Rozpoznawczego, 71 Grupy Taktycznej Rozpoznania. I tutaj na tym samolocie latał pilot porucznik William Shomo i tu jest fajne, na Nowej Gwinei w 1944 roku. I następnie mamy P-39N 2 w dodatku. Jest to Aira Cobra, która nazywa się Alan S. Nazwa własna, najprawdopodobniej chyba pochodzi od pilota. Jest to 118 Dywizjon Rozpoznania Taktycznego, pilot Lieutenant Earl Davis, a jednak nie, junior. I wschodnie wybrzeże USA, początek 1943 roku. Mnie osobiście najbardziej interesuje ta właśnie środkowa wersja Aira Cobry, która stacjonowała na Nowej Gwinei. A teraz lukniemy sobie, co w pudełku.
oglądałem zdjęcia, posłuchajcie, P39 w internecie oczywiście. Znalazłem kilka fajnych stron, na której są w dużej rozdzielczości zdjęcia. No i sobie zapamiętałem mniej więcej, o tutaj trochę jest tego, i zapamiętałem sobie, właśnie oglądałem detal jaki jest, jak ten w ogóle samolot dokładnie z bliska, takie walk-aroundy były porobione, wygląda. No i tak mniej więcej sobie zapamiętałem, jak ten detal prezentuje się, szczegóły. No i co tutaj nam zapodaje, no i żeby później sobie porównać z ramkami po ostatnich dwóch samolotach, mówię tutaj o Ki-43, jak i również P-36. Standardowy rozmiar instrukcji od ARME, w języku polskim krótka historia samolotu, w języku angielskim. Tu są podziękowania dla Franta Sredl. Okay. Następnie nam podaje tak, mamy kalkomanię, elementy przezroczyste, maski, kulki do obciążenia kobry, ponieważ ona ma koło z przodu. Mamy wydruk 3D, ja już wiem do czego to jest, no i dwie ramki plastikowe. Mamy również QWERTY kod do zeskanowania i pobrania pliku 3D, który umożliwi nam otrzymanie kabiny, wnętrza kabiny, z tego co pamiętam. No i następnie mamy rozpiskę producentów farb, jak i również samych farb, co mamy użyć do malowania. Mamy tutaj polską Hatakę, Akarial Color, Humbrol, Matko Boska, Amo. Oczywiście by Mick Jimenez, to nie jest Amo Atom. Mr. Colora, Vallejo, Tamiya. No i to samo, tu mamy ciąg dalszy tej legendy z wykazem farb. No i powiem wam, że ja już prezentowałem wam kilka zestawów do amerykańskich samolotów i na przykład bardzo ciekawe farby znajdziecie w farbach, na przykład powiem wam Italerii. Tak, Italerii. Jest bardzo fajny zestaw od ICM-u. Jest bardzo fajny zestaw oczywiście od Amo by Mick Jimenez. Ja wam zaraz pokażę te farby właśnie do amerykańskich samolotów. Proszę bardzo. To jest zestaw do amerykańskiego do lotnictwa. Idealnie pasuje oczywiście do samolotów, które były w Azji i na Pacyfiku. No i mamy tak samo od ICM-u farby idealne do zewnętrznego kamuflażu. Tu mamy tak zwany olive green, czyli do wnętrza. Mamy białe, które się nam przyda, czarne oczywiście aluminium. No i powiem wam, farby Italerii, które naprawdę cieszą się dość dużym powodzeniem. I jeszcze jeden zestaw, bardzo ciekawy, od firmy Amo. Niby jest to samolot P-51 Mustang Color, ale tu są idealne kolory, posłuchajcie, do pomalowania tak naprawdę wczesnego kamuflażu, gdzie jeszcze Amerykanie malowali na przykład samoloty zewnętrznie olive drabem. Mamy tutaj właśnie Synchromate do kabiny, Neutral Grey do malowania spodu, mamy tak samo biały i mamy aluminium, no i oczywiście czarne. Naprawdę bardzo fajne zestawy farb. Polecę też ICM-y, ale ICM-y są dla tych, którzy malują najlepiej pędzelkiem. Jeżeli chodzi o farby Italerii, powiem wam do pędzelka i do oczywiście aerografu, jak i również tutaj Amo, seria Atom. Jak najbardziej tak samo mogę wam polecić te farby. Jeszcze jedne farby. Tu mamy Real Color, proszę bardzo, tak samo do amerykańskich samolotów, ale to jest właśnie te pierwsze samoloty
malowane właśnie na kolor od spodu szary, taki jasno szary i zielone. Tutaj znajdziemy też zielony do wczesnych samolotów, gdzie były tak malowane na krawędziach zielonkawym kolorem. Dwa zielone były. Już wracam do Was. Co tutaj mamy w instrukcji? Co nam ciekawego zapodała Arma? Jak zwykle widzę już dużo czerwonych kropek, obwolutek różnych. Możemy się spodziewać w takim razie różnych wersji. No, mamy wersję Q i N, tak? Rozpoczynamy od sklejania, malowania oczywiście wnętrza. Jak dojdziemy do pewnego etapu sklejania kabiny, no to mamy już tutaj kulki. Są 3 kulki. Powiem Wam, 3 kulki, nie wiem czy nie są za lekkie, ale z tego co jeżeli producent poleca, no to jak najbardziej 3. Zresztą chyba są tylko 3 miejsca w środku. Co następnie nam daje? Właśnie, popatrzymy na te czerwone ramki. Usuń wypychacze przed montażem. Aha, rozumiem, żeby tutaj zainstalować w ogóle właśnie kabinę, znaczy inaczej, ten dociążnik, dociążenie, to musimy usunąć tutaj, zaraz Wam pokażę, które elementy, żaden problem, a mianowicie Arma nam mówi, żebyśmy sobie te wycięli właśnie wypychacze, bo no nie wejdą nam kulki, tak? To jest jedna rzecz. Co dalej ciekawego mamy? Nawierć od spodu dla montażu radiostacji, malowanie 1-2, czyli ja się łapię w tym drugim, tak, czyli tutaj rozwiercamy. Usuń, wypełnij panel. O kurka wodna, a w ogóle mamy usunąć, rozumiem, nie dotyczy żadnej wersji, znaczy wszystkich wersji z tego. No i tu się zaczyna, posłuchajcie, tu nam Arma zapodała coś takiego. Na początku się, jak oglądałem, oczywiście oglądałem na początku, takie coś. I tak się zastanawiałem, dobra, co to takiego jest? No ale okej, posłuchajcie. To jest wzornik. Tutaj mamy, a tu są po prostu aparaty, kamery, tak, te dwa elementy. I co robimy? Bierzemy sobie ten wzornik, odpowiednio go przykładamy właśnie do tego miejsca, dokładnie tutaj. I teraz tak, obrysowywujemy, robimy sobie, trasujemy taki kształt. No i tutaj usuń linię podziału. Następnie mamy coś takiego, jak to, jakąś klapkę, włas taki, i to mamy usunąć. Posłuchajcie, i teraz tak, jak sobie to roztrasujemy, usuniemy, to następnie wycinamy otwór, na przykład za pomocą ramki włosowej nawiercamy otwór, sobie wkładamy w tamto miejsce brzeszczot i delikatnie sobie wycinamy dany element, żeby uzyskać otwór. No, najlepiej jest to zrobić z naddatkiem i następnie delikatnie wypiłować. I tu wklejamy właśnie element, ten z żywicy, jeżeli chodzi o R1. Tu mamy usunąć te sprawy. Tu są jeszcze kilka ciekawych wariacji na ten temat, bo na przykład w skrzydłach, jeżeli chodzi o karabiny maszynowe, uzbrojenie w skrzydłach, no to wypełnij otwory karabinów. Nie ma ich, tak? One są zdemontowane. No to jest wersja rekonesansowa. Skrzydła dla malowania, posłuchajcie, właśnie tutaj trzeciego, przepraszam, i z tego wynika, że tu wklejamy elementy, które wyglądają mi na uzbrojenie, czyli tu zostają. Następnie no idziemy dalej sobie tak i nie używaj dla wersji malowania 3.
radiostacja, krótko mówiąc. Spód skrzydła usuń dla wszystkich malowań, czyli tu mamy w skrzydle, jak sobie popatrzymy, tu w skrzydle mamy takie 3 kręgi. Pamiętacie, jak pokazywałem Wam P51 od Edwarda? Tam były otwory i przezroczysty element. Tu znajdują się lampy, które pozwalają nam na, o Matko Boska, wyleciało mi z głowy, identyfikacyjne. No nie wydrukowałem akurat tego zdjęcia. W każdym razie kasujemy lampy identyfikacyjne. No i przechodzimy do dalszych etapów sklejania. Co dalej mamy? Kolejne rzeczy tutaj sklejamy według danych elementów. Nie używaj karabinów podskrzydłowych dla wersji numer 3. Ok, czyli tutaj mamy właśnie te gondole, które możemy sobie zamontować, w których są oczywiście ciężkie karabiny maszynowe. No i tutaj musimy też uważać, dla malowania 2 użyj części numer 73, czyli zamiast 72 używam 73. Nie używaj dla wersji malowania 2 i 3, czyli ja nie będę przyklejał anteny. Tu mamy odpowiednie też zaznaczone rury wydechowe, tak nazwę to. No i dochodzimy do następnie już takiego finału, do przyklejania napisów eksploatacyjnych. Kocham to. No i tutaj oczywiście mamy malowania. Mamy antenkę, mamy gondolę, a malowanie, które mnie najbardziej interesuje, czyli Nowa Gwinea, nie daje antenki, ale pozostaje z gondolkami. A jeżeli chodzi o model malowanie trzecie, to zostają karabiny. Ja nie będę miał wtedy w skrzydłach karabinów, za to malowanie trzecie, wschodnie wybrzeże USA nie będzie posiadał wtedy karabinów w gondolach pod skrzydłami. O rany. No dobrze, trzeba zjechać z kamerą. Sporo tego się robi. No, ale unboxing i first look to jest unboxing i first look, a nie jakieś polecenie po łebkach. Mamy kalkomanie. Kalkomanie są tak, przez Techmod robione. Mamy bardzo fajnie, z tym trzeba będzie bardzo uważać. To są te linie ostrzegające, chyba tak to się nazywa, że no po tym nie trzeba deptać albo na to uważać. Z tym trzeba będzie bardzo być ostrożnym, ale mamy je. Tu mamy masę napisów eksploatacyjnych. Matko Boska, wściekli się czy co? Następnie mamy tutaj elementy z zegarami do deski rozdzielczej. Niestety blaszek nie mamy, za to pasy są w formie kalkomanii. Ale pamiętajcie, jest QWERTY kod. No i następnie mamy tu napisy, następnie mamy własne takie oznaczenia pilotów, tak samo tu mamy nazwy. Kalkomanie wyglądają na prawidłowe, chociaż ja do Techmodu po 2 modelach z tymi kalkomaniami mam do nich zastrzeżenia, że są zbyt grube i potrafią pękać. Innych producentów nie. Bardzo fajny arkusz kalkomanii. Mamy właśnie różnego typu właśnie kalkomanie, jak widzicie, ze skrzydełkami, następnie ze skrzydełkami z granatowymi obwódkami, jak i również tutaj tylko i wyłącznie białe gwiazdy na granatowym tle. I to będzie, posłuchajcie, do którego, nie no, wszędzie są używane. Dokładnie trzecie malowanie ma tylko oznaczenia na jednym skrzydle, tak jak to Amerykanie robili, że jest albo po prawej na wierzchu, albo po lewej, pod spodu. Tak to Amerykanie oznaczali. Bardzo fajny zestaw kalkomanii, bardzo mi się podoba ten i zobaczymy sobie teraz elementy z plastiku przezroczystego. No i teraz tak, mamy kabinkę, którą częściowo będziemy musieli, tak dużo nie będziemy na niej musieli malować. Jest kilka elementów, ale mamy do tego maski, to jest duży plus dla tego modelu.
To jest najprawdopodobniej HUD, tak, celownik. Mamy drzwi i tutaj będzie fajna jazda bez trzymanki, bo na drzwiach są chyba detale do wnętrza kabiny, więc tutaj zostaje nam tylko tyle. A praktycznie ponad połowę tutaj zamalowujemy. Bardzo ładnie to się prezentuje. Jeżeli chodzi o grubość, powiem Wam, cienkie nie jest, grube nie jest, taki średniak. Jest ok, bardzo fajny. Tu mamy jeszcze jakiś element, ale nie mam zielonego pojęcia do czego, czy to jest lampa, czy jakiś na przykład właśnie oszklenie do kamer, które będziemy, czy też aparatów, którymi no, przeprowadzono zwiat, tak, rekonesans był przeprowadzany. Mamy oczywiście maski. Nie będę Wam teraz tego wyginał. O, no teraz powinniście widzieć. Mamy maski, mamy to. No i oczywiście kulki, jak i również wzornik z obiektywami. Moim zdaniem, posłuchajcie, jeżeli chodzi o ocenę tego... Ach, kurczę, no przecież, ramki, rany boskie. Mamy dwie duże ramki, tak? W jednej mamy skrzydła, kadłub, dwa rodzaje śmigieł. I powiem Wam, że sobie oglądałem detale właśnie na prawdziwych kobrach, tak? Czyli w skali 1:1. I tu jest ta arma starsza przed japońskim Ki-43, jak i również Curtisem, gdzie mamy bardzo fajny detal. Są nity i tutaj, a jak zobaczyłem właśnie na tą Air Cobra, czy też Aira Cobra, to tu są linie bez żadnego nitowania. Bardzo dobrze to zrobiła arma. Jest detal ten, który jest potrzebny i był na modelach. Jest naprawdę pierwszorzędnie zrobiona. Jak tutaj widzicie, jeszcze jest po staremu zrobiona, czyli to jest najprawdopodobniej jeszcze w starej narzędziowni. Mocowanie skrzydła do ramki jest na zewnątrz, czyli na skrzydle. Od Curtisa nie mamy już tego. Mocowanie jest od spodu, o czym co sugerowałem w poprzednich unboxingach w firmie Arma Hobby. Bardzo porządnie, bardzo rzetelnie zrobiony model z bardzo dobrą ilością części, wysokiej jakości części. Powiem Wam, że tutaj może jeszcze jakby Arma dorzuciła na przykład jakieś więcej elementów żywicznych typu fotelik, czy też na przykład koła, no to czy też rury wydechowe, bo mamy dwa rodzaje rur wydechowych, no to byłoby naprawdę bardzo, bardzo fajnie. Naprawdę rewelacyjnie wykonany model. No i to samo mamy skrzydełka. Patrzcie i podziwiajcie, dzieci. Tak prezentuje się bardzo ładnie wykonany model. No jest perfekcyjnie wykonany. Tu nie można. Tu mamy dwa elementy do różnych wersji. Prezentują się rewelacyjnie. Zbiornik paliwa. Nie, przepraszam, to jest chyba gondola, tak? Nie, zbiornik z paliwem, czy nie? Gondole są. Gondolę mamy tutaj. Tak, to jest zbiornik z paliwem. Mamy też bombki, bo okazuje się, że można do wersji rekonesansowych też bomby zainstalować. Tu mamy fotelik. Jak ten fotel wyglądał naprawdę w Aira Cobrze, czy też w Air Cobrze, za chińskiego boga nie wiem. Patrzyłem na wnętrze, ale wiecie co, jakoś nie zwróciłem uwagi na fotelik. Zapewne więcej detalu było. Tu mamy część wnętrza, dość właśnie, bo pamiętajcie, że Aira czy też Air Cobra miała silnik z przodu, właśnie, posłuchajcie. Z przodu śmigło, a silnik był za pilotem. Często powodowało to, że po wykorzystaniu zbiorników z paliwem ten samolot był mało stabilny. Ale dobra, to już zostawimy na inny jakiś odcinek. W każdym razie właśnie tu mamy dwa rodzaje rur wydechowych. Nie, jest to zrobione perfekcyjnie, powiem Wam. Nie ma się do czego doczepić.
Jest to, co potrzeba, a nawet i więcej. Jeden śmigło i osłona, a tu mamy taką, bo coś mamy zrobić z tą osłoną właśnie, inaczej ją uzbroić. No naprawdę, powiem wam, że jest bardzo precyzyjnie wykonany ten model i aż się już chce go wycinać i sklejać. Tego nie ukrywam, że naprawdę tu arma stanęła na wysokości zadania pod względem jakości tego modelu. No tutaj i tutaj troszeczkę słabiej to wyszło. W każdym razie, moi mili, tak prezentuje się to, co znajdziemy po zakupie zwiadowczego P-39, Aerokobry czy też Airkobry. Model godny polecenia, bardzo ciekawy, bo jest to samolot, który tak naprawdę w przypadku Nowej Gwinei, na przykład tutaj, samolot, który był samolotem zwiadowczym, ale również bojowym. Naprawdę ten model mi się bardzo podoba i nie wiem, czy się nie skuszę. Nie to, że teraz oczywiście, bo teraz mam dokończyć przede wszystkim Ki-43 i następnie Curtissa. Czekam na wydruki, które ponoć mają udoskonalić mi ten model. Zobaczymy. Druga Armo. Model naprawdę rewelacyjny, moim zdaniem godny polecenia osobom, które zbierają lotnictwo amerykańskie. Bardzo ciekawy model też pod względem historycznym wersji i tutaj naprawdę, bo tu mamy, tak jak wspominałem, Airkobry, posłuchajcie, jeszcze raz przypomnę, jest wersja Q, jak i również wersja N, czyli ta ostateczna. Z tego co pamiętam, to wersja N była tą finalną wersją. No ja jednak pozostanę przy tej wersji. Gratuluję modelu, model godny polecenia, zachęcam do zakupu tego modelu. No, zapraszam też do komentowania, lajkowania, udzielania się w komentarzach. No, również zachęcam do wspierania kanału poprzez YouTube'a, poprzez Patronite'a. Ułatwia mi to trochę życie. Dziękuję wam za uwagę. Życzę udanego dnia. Pozdrawiam. Trzymajcie się. Cześć.